Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu w dzisiejszym programie. Zdarta płyta, Putin znów zagroził Zachodowi wojną nuklearną, kolejna rafineria płonie, fajerwerki w rejonie Kaługi na bogato, szok i niedowierzanie, Amerykanka, która oskarżyła Bidena o napaść na tle seksualnym, uciekła do Rosji, liczba urodzeń w dół, śmiertelność w górę, Rosstat poddał nowe dane, NATO zapowiada neutralizację obwodu królowieckiego w przypadku konfliktu z Rosją, a na koniec chiński eksport do Rosji spadł drugi miesiąc z rzędu. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Mateusz Lech, ale za chwilę już Paweł Jeżowski. Rozmieniłeś nazwisko tak szybko. Tak, oczywiście. Witamy w piątek, piątunio. Paweł już się rozluźnił, widocznie coś było pite, że już nie pamięta jak się nazywa, ale już poprawiamy. Hejka rodzinko Kremlinki, stęskniłam się za wami, my Iwona też się za tobą stęskniliśmy. Zaczynamy piątkowy program, jest bardzo dużo ciekawych informacji, natomiast zanim przejdę do informacji, ja bym chciał jedno ogłoszenie i serdecznie was zaprosić, gdyż o 17:00 dzisiaj jest coś, czego jeszcze nie robiliśmy i to jest znowu, wychodzimy poza schemat. Spotkanie było prezydenta Chin i prezydenta Francji. Wzięliśmy Aleksandra Olecha, który jest ekspertem od Francji, Łukasza Kobierskiego, który jest ekspertem od Chin i daliśmy im ze sobą rozmawiać. Kurczę, co to była za rozmowa, ile niuansów, ile punktów widzenia. Musicie to zobaczyć, bo wydaje mi się, że jeden z takich ciekawszych programów, mimo że to może wielu nie interesować, że Chiny i Francja, a jednak bardzo fajne. Tak, co z tego wyszło, zobaczycie, a my przechodzimy, słuchajcie, do paska. No i dzisiaj niedobre informacje, piątek nie są dobre informacje dla Rosji często, no i dzisiaj też, słuchajcie, no jeżeli chodzi o surowce, cały czas, no dzisiaj akurat ten tydzień lepszy dla ropy naftowej, dla Brent, ale dla Uralsa znowuż fatalny, dlatego że wszyscy spodziewali się zwiększenia tych napięć na Bliskim Wschodzie, w Rosji, no i kupowali tą ropę na zapas nawet, no i okazuje się, że przeliczyli się, no i ten tydzień można uznać jeden z najgorszych tygodni, jeżeli chodzi o Uralsa i szczególnie ten rynek wewnętrzny, bo w przypadku tego zewnętrznego tam są różne kontrakty długoterminowe, krótkoterminowe i zupełnie inaczej sytuacja wygląda, natomiast jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny i notowania, to nie wygląda to w tym momencie za dobrze. Jeżeli chodzi o średnią, tą, która jest giełdowa, no to zbliżyliśmy się do 70, no i tutaj istnieje ryzyko, że zobaczymy 6 z przodu. My będziemy jutro mówili w globalu o kilku czynnikach, które są prowzrostowe dla ropy. W tym tygodniu rynek uważa, że jeszcze te czynniki biorą górę, natomiast ja tam pokazuję pewne zagrożenia, jeżeli chodzi o ropę naftową, no i takie nie do końca optymistyczne dane, raczej bym nazwał je mieszane, bo dobre dane z Chin spływają, a jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tak nie do końca, chociaż giełdy amerykańskie może zyskają, bo mówi się o obniżce stóp procentowych coraz szerzej i niektórzy już zaczynają bąkać o lipcu. A dlaczego? O tym powiemy sobie jutro w globalu, już też serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o waluty, no to też chyba niedobry moment, bo znowuż ten dolar jest powyżej 92, a więc mamy tutaj wzmocnienie na dolarze. Ogólnie dolar jest dosyć mocny, jeżeli chodzi o rynki międzynarodowe, co również jest pewnym problemem dla amerykańskich firm, szczególnie tych eksportujących, no ale to sobie powiemy już jutro. A teraz słuchajcie, przechodzimy do krótkich informacji. Tak. Ja mam powiedzieć pierwszą, to mówię pierwszą. Wacek nie uciekł, Wacek szykuje się do swojego programu, więc jest zajęty ostatnimi dniami. Stroi się podobno i tutaj jest i zarówno charakteryzatorka, makijażystka, no w ogóle jakiś lekcja dykcji, próbują dokonać cudów. Ciężko, tak, próbują, tak, żeby przemówił, no ale idzie to ciężko, tak, podobno Wacek uczy się
śpiewu, tak, wiersze deklamować, no to będzie ciekawie, ale to już jutro. Przygotowany też jest Jaruski i to też możemy zapowiedzieć, bo chyba jeden z ciekawszych Jaruskich, bo tym razem sam prezydent Putin przemówił w Jaruskim, zapraszamy. Tak. Będzie dużo na temat jego dekretów, dzisiaj próbka tego, jak to będzie wyglądać w wiadomościach, natomiast mamy informacje z Polski. Podaje ABC News. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował budowę linii bunkrów obronnych, okopów i rowów wzdłuż granicy z Kaliningradem i Białorusią. Tu chodziło prawdopodobnie o Królewiec autorom, no ale podali Kaliningrad. A prezydent Władimir Putin przedstawił Dumie Państwowej kandydaturę Michaiła Miszustina na stanowisko premiera. Przypomnijmy, że Michał Miszustyn jest obecnie premierem, a Putin nie lubi zmian. Tak, być może jakieś będą kosmetyczne zmiany, natomiast zarówno minister finansów, premier już może spać spokojnie, pozostali ministrowie Putina tak samo, być może będzie jakaś zmiana w pojedynczym ministerstwie, tak. Więcej bym się nie spodziewał. Chociaż no były zapowiedzi, że po tych aresztowaniach może być zagrożony sam Szojgu, jeżeli chodzi o wiceministrów. No ale ucichło, jeżeli chodzi o ostatni tydzień, znaczy jeżeli chodzi o Szojgu, prawdopodobnie zmiany nie będzie. No i chyba dobrze, tak, że nie będzie, bo czeka ofensywę, Rosjan czeka ofensywa i tutaj zmiana mogłaby być pozytywna dla nich, a jeżeli jej nie będzie, to myślę, że ta ofensywa w którymś momencie utknie. Zobaczymy. Natomiast mamy wypowiedź Marii Zacharowej, która skomentowała dla RIA Nowosti słowa polskiego premiera Donalda Tuska, że na Ukrainie stacjonują specjaliści z armii państw NATO. Pani Zacharowa stwierdziła, że słowa premiera potwierdzają wojnę hybrydową Zachodu z Rosją. No okej. A prezydent Ukrainy Władimir Załęski zapewnił, że Ukraina zatrzyma ofensywę armii rosyjskiej po otrzymaniu przez Kijów nowych dostaw zachodniej broni. Takie oświadczenie wygłosił podczas spotkania z szefową Parlamentu Europejskiego Robertą Mezzolą w Kijowie. Słuchajcie, i teraz ważna informacja. Z okazji Dnia Zwycięstwa wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dima Miedwiediew napisał 32-stronicowy artykuł, jak Anglosasi promowali faszyzm w XX wieku i ożywili go w XXI wieku. Jeżeli pod naszym materiałem dzisiejszym pojawi się 100 nowych subskrybentów, to zrobimy program o tym. Tak. Ja już to czytałem, a więc jeżeli jesteście chętni również posłuchać na ten temat, nie będziecie musieli wtedy tego czytać, no to zapraszamy do subskrypcji. Każda łapka tutaj jest na wagę Dimy Miedwiediewa. Prawdopodobnie zrobimy to... Właściwie 3 łapki to strona. No 3 tak, suby to strona. Tak, w górę to 1 strona. Tak. A my teraz, słuchajcie, przechodzimy do konkursu. Tak jest. Ja już włączam napis. Pamiętajcie, zgoda z regulaminem, adres wysyłki i tak dalej. Tu Marcin chyba pisał, że nie dostał. Ja wysyłam raz, 2 razy w tygodniu, więc jeżeli wygrałeś w poniedziałek, to dzisiaj prawdopodobnie pójdzie, chociaż mamy bardzo dużo materiału, może jutro. Sorki, jakby co. A teraz poproszę twój pierwszy człon hasła. Mateusz. Okej, to poproszę pierwszy. A że ja mam pierwszy? Dobra, to ja pierwszy. Nie, to... Mateusz. Dobrze. Pierwszy człon to jest Mateusz. Pierwszy człon Kremlinki to Mateusz. Tak, znaczy hasła też. Dobrze. Wszyscy zapisali, mam nadzieję. Łatwo zapamiętać. Tak.
Przechodzimy do głównej informacji, a główną informacją, znaczy pierwszą informacją z tych głównych jest Putin. Putin ponownie zagroził Zachodowi wojną nuklearną. Piątek bez cytatu z Putina jest dniem straconym, więc zachodnie elity podsycają globalne konflikty, ale Rosja nie pozwoli sobie na zagrożenie, gdyż jej siły strategiczne są w ciągłej gotowości. Putin oświadczył podczas przemówienia wczoraj, podczas parady zwycięstwa na Placu Czerwonym. Według Putina próbują wypaczyć prawdę o II wojnie światowej, ponieważ przeszkadza to tym, którzy realizują politykę kolonialną. Zemsta, kpina z historii i chęć usprawiedliwienia obecnych wyznawców nazistów są częścią ogólnej polityki zachodnich elit, powiedział rozsierdzony Putin. Dodał, że Rosja odrzuca roszczenia jakiegokolwiek państwa lub sojuszu do wyłączności. Rosja zrobi wszystko, aby zapobiec globalnemu konfliktowi, ale jednocześnie nie pozwolimy, aby ktokolwiek nam groził. Nasze siły strategiczne są zawsze w gotowości bojowej. Po raz drugi już powiedział o tych strategicznych. 9 maja to zawsze bardzo emocjonujący, przejmujący dzień. No i tu dał się ponieść emocjom. Jak wynika z obliczeń Oryxu? Słuchaj, Oryx się wziął za obliczenia części wojskowej defilady. Codziennie licz. Tak, ale wziął się za przeliczenia wojskowej parady na Placu Czerwonym i wyszło mu, że brał udział 1 czołg. Się naliczyli, kurde. Co nie musieli liczyć. Tak, ale nad placem ale nad Placem Czerwonym przeleciało również 15 samolotów wojskowych i jest to minimalna liczba w całej historii parad. No, ale 3 rodzajów było MiG-29 i 2 rodzaje Su. No, to wiesz, po 5 chyba było, tak. Tak. Super, tu słuchajcie, zadajecie pytania takie bardzo prywatne. Ja postaram się na takie pytania odpowiedzieć w niedzielę. W niedzielę będzie live i będzie ten live prawdopodobnie przed top 10. To już też serdecznie zapraszamy. A my przejdziemy sobie do następnej informacji i ona jest tytułowa, bo wczoraj Rosjanie odpalili w Moskwie i w kilku miastach fajerwerki. No i tutaj do tych fajerwerków przyłączyli się nieznani sprawcy, może tak nazwijmy, bo jeszcze nie wiemy, tak? Kto? Są podejrzenia, że to strona ukraińska. My informowaliśmy już wczoraj, że były ataki na składy paliw i na rafinerię, jeżeli chodzi o Baszkirię. No i teraz kolej na Kaługę. Kaługa, która przypomnijmy ma rafinerię, dosyć ważna rafineria, mała rafineria, jak na Rosję tylko 1 200 000, jeżeli chodzi o tutaj pojemność. Natomiast dlaczego ważna? Dlatego, że ona jest w tym obwodzie blisko Moskwy. No i jak widać, Ukraińcy prawdopodobnie mają możliwość ataku na dosyć odległe cele i to ataków skutecznych. Drony zaatakowały rafinerię w obwodzie kałuskim, zgłaszali to lokalni mieszkańcy i pomimo, że służby próbowały to ukryć, twierdząc o zwycięskim odparciu ataków dronów na Moskwę, no nie udało się. Do sieci przeniknęły filmy. Taki jeden z filmów wam pokażemy. Mam nadzieję, że tutaj YouTube się nie obrazi na nas, bo tutaj nie ma żadnego ataku, tylko po prostu jest zwykły pożar. No i miało być, że nie było ofiar, nie było zniszczeń. No film wskazuje coś innego. Zapaliły się zbiorniki, tym razem prawdopodobnie nie kolumny. Kolumny były uszkodzone w poprzednich atakach. W tym ataku zostały uszkodzone kolumny i instalacje, które spłonęły. Pożar trwał kilka godzin, został ugaszony w tym momencie. Szef obwodu kałuskiego powiedział potem, że w fabrykę, w rafinerię uderzył dron. No tu są jak gdyby rozbieżne informacje, bo niektórzy
pisali, że to było kilka dronów, Rosjanie mówią o jednym dronie. Tutaj mamy wypowiedź pana Władysława Szapsy, czyli szefa obwodu. Dziś w nocy w wyniku upadku dronu doszło do pożaru na terenie przedsiębiorstwa w obwodzie dzierżyńskim. Ogień został już ugaszony. Znaczy on jeszcze, jak on to mówił, to jeszcze nie był, no ale... Ale to tak, że płonie zanim on mówi, według wstępnych danych, ugaszony. Według wstępnych danych, a to też jest tak, że tak, według wstępnych danych nie ma ofiar, trwa ocena zakresu zniszczeń w infrastrukturze przedsiębiorstwa. Wcześniej bodajże przed tym wypowiedzią były informacje z Ministerstwa Obrony o zwycięskim odparciu dronów atakujących Moskwę. No jak widać tutaj jedna rafineria się dosyć mocno przysłużyła, to jest LLC First Plant. Największa rafineria, jeżeli chodzi o obwód kałuski, główny kompleks do przetwarzania komercyjnego kondensatu ropy i gazu i z tego powodu ważny, ponieważ takich kompleksów do przetwarzania kondensatu akurat nie jest aż tak dużo. Nominalna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi 1,2 miliona ton rocznie. Przypomnijmy, 15 marca ta rafineria była już atakowana i to skutecznie, częściowo. Natomiast co ciekawe, wczoraj Ukraińcy zaprezentowali kolejny system bezzałogowego statku powietrznego. Nazywa się Raybird, który dzięki lotowi trwającemu do 28 godzin może wykonywać długotrwałe misje rozpoznawcze, stale śledzić cele, wykonywać inne operacje, takie nazwijmy, wymagające wyjątkowej wytrzymałości. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zasięg tego drona, 2,5 kilometra, mówię 2,5 kilometra, 2500 kilometrów. Tak. A więc no kolejny, myślę, że nieprzypadkowo zaprezentowany wczoraj. Prawdopodobnie to nie był ten dron tutaj ważna jest użyty. też wysokość, bo... Wysokość jest 4,5 tysiąca metrów. Tak. Ja akurat się nie znam, jeżeli tutaj się znacie bardziej. Czas lotu podawany 28 godzin maksymalnie. Twierdzą, że zautomatyzowany start i lądowanie oraz, to jest ciekawe, montaż 25 minut bez użycia narzędzi specjalistycznych sprawia, że dron Raybird jest w miarę mobilny, no i tu się wskazuje, że można go właśnie łatwo w miarę przewozić, przenosić i z różnych miejsc startować, tak? A więc no jak gdyby tu jest taka informacja, że również pewnie z Rosji można startować takiego drona. Natomiast ta informacja o tej rafinerii bardzo istotna, bo ja wczoraj mówiłem, że jeżeli chodzi o rafinerię, to w tym momencie te rafinerie, które do tej pory czuły się bezpiecznie, przestają się czuć bezpiecznie. To też pokazuje, że zobaczcie, jeżeli chodzi o Kaługę, znowuż nie było żadnej obrony przeciwlotniczej. Były tylko te systemy antydronowe, które nie działają, o czym wielokrotnie mówiłem, zresztą wielokrotnie widzicie, że one nie działają, które umożliwiają zakłócenie pracy głównie tego nadajnika i odbiornika GPS. Natomiast skuteczny atak, drugi raz tą samą rafinerię, pokazuje, że te ataki nie ustaną i wraz z tą ofensywą letnią no Rosjanie mają problem, gdzie kierować tą obronę przeciwlotniczą, czy na front, czy też do ochrony swojej infrastruktury krytycznej, bo moim zdaniem ataki dopiero się nasilą, jeżeli chodzi o lato. Słuchaj, dwie rzeczy. 4,5 tysiąca kilometrów to ponoć poza zasięgiem środków ręcznych przeciwlotniczych, więc już trzeba będzie coś stawiać. Drugi temat... A tam karabinu maszynowego nawet nie ma w tych, a więc ja tam... A drugi temat, widziałem
w jakiejś amerykańskiej prasie, teraz już nie pamiętam której, ale potwierdzili dokładnie to, co mówisz, że Amerykanie na początku się obawiali, że spowoduje to wzrost ceny ropy, uderzenia w rafinerię i w końcu ktoś napisał artykuł, który dokładnie wyjaśniał, tak jak my na Kremlince, że to zmusza Rosjan do wysyłki surowej ropy w świat, bo nie mogą jej przetwarzać i to wcale nie powinno podwyższać ceny, tylko wręcz działać na obniżenie ceny na rynku i teraz już Amerykanie mówią, że To mówisz, że w USA nas czytają w Białym Domu? to znaczy, kurczę, nie pamiętam, to był jakiś z tych ekonomicznych. Przedruk z Kremlinki. Może być. Może być, że przedruk. Natomiast doszli już do tego samego wniosku, już w amerykańskiej prasie pojawiło się takie wyjaśnienie, więc cała ta narracja chyba, która była promowana przez, nie wiem, 2-3 miesiące, posypała się. Mhm. To tak w ramach... No, znaczy wiesz, była wypowiedź Nowaka, który powiedział, że Rosja jest zmuszona do eksportu większej ilości ropy naftowej i nie ma szans na kolejne cięcia, a nawet jest szansa na zwiększenie przez OPEC+. No tak, więc... Oficjalnie tak się przyznali. Więc już obie strony mówią o tym samym, co mówiła Kremlinka jakiś czas temu. Przejdziemy do następnego tematu. Wszyscy byli oburzeni polskim sędziom, natomiast na całym świecie zdarzają się takie jaja. Amerykanka, która oskarżyła Bidena o napaść na tle seksualnym, uciekła do Rosji. Amerykański dziennikarz Tucker Carlson przeprowadził w Moskwie wywiad z byłą asystentką prezydenta Joe Bidena, Tarą Reid, która oskarża głowę stanu o napaść na tle seksualnym. Była doradczyni w przekonujący sposób oskarża Joe Bidena o napaść. Teraz ściga ją Departament Sprawiedliwości, a ona przeprowadziła się do Rosji, aby ubiegać się o azyl polityczny. Tak napisał oczywiście ten dziennikarz na swojej stronie społecznościowej na Twitterze. Według Tary opuściła ona Stany Zjednoczone ze względów bezpieczeństwa, gdy jej rodzina zaczęła otrzymywać groźby. Mojej rodzinie i mnie grożono, a ja nie chciałam, żeby stała się im krzywda, powiedziała w rozmowie, dodając, że w Rosji czuje się bezpiecznie i tu jest oczywiście te clue, w Rosji nikt nie czuje się bezpiecznie, więc to na pewno jest kłamstwo. Wyjaśniła, że zwróciła się do władz amerykańskich o zbadanie sprawy nękania przez Bidena, jednak te zapłaciły pieniądze za zniesławiające ją publikacje w mediach. Jestem zła, chcę, żeby Biden został pociągnięty do odpowiedzialności. 3 razy zrujnował mi życie. W 2020 roku ta pani postawiła zarzuty Bidenowi, według niej stało to się w 1993 roku i teraz jej się przypomniało, kiedy Biden pracował jako senator. Według niej dopuścił się z nią czynności seksualnych na korytarzu Senatu, więc tak raczej w miejscu publicznym. Biden oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Carlson nagrywa w Moskwie wywiady, nagrał już z Putinem, nagrał z tym rosyjskim filozofem Aleksandrem Duginem, no i nagrał z nią. No i co ty, Paweł, na to? Znaczy, ja nie wiem, czy ona czytała lub słuchała Kremlinki, bo mówiliśmy o kasusie Teksasu, więc nie wiem, czy ona jest zaznajomiona z tematem. To musisz powiedzieć. No, ten pan miał ksywę Teksas. Ja nie pamiętam pana z Teksasu. Bradley chyba, czy jakoś tak. A, ten, tak, co pojechał i wyrabiał czekoladę. Dobra, pamiętam. Tak, więc tutaj musi uważnie śledzić, bo tutaj rosyjscy patrioci mogą być innego zdania, tak? Odnośnie tej pani. Jak czuje się w Rosji bezpieczne, to widać, że nie jest rozsądna. To nie zna, tak. Ale to swoją drogą trzeba mieć w głowie, pojechać nie znając języka rosyjskiego, tak? Bo z tego, co tam czytałem, to ona nie zna i tak. Nie wiem. Dziwni są ludzie. Nie zna realiów, nie zna rosyjskiego, nigdy nie miała tam do czynienia z Rosją, tak. Wydaje jej się, że to jest kraj demokratyczny, to jakoś na bogato ma w tej głowie. A skoro jesteśmy, słuchajcie,
przy różnego rodzaju informacjach ciekawych, to dla mnie to powinna być 1, ale Mateusz się nie chciał zgodzić, bo okazuje się, że liczba urodzeń w dół, śmiertelność w górę, a więc wszystko idzie z planem. My to musimy ukryć, jak Rostat próbował. Wszystko idzie z planem, słuchajcie. Poczekaj Mateusz, tutaj mamy jakąś jedną. Dobra, to ja mogę to zacząć czytać, a Paweł sobie zaraz wróci. Rostat podał, że w pierwszym kwartale 2024 roku liczba urodzeń w Rosji spadła o 3,5%. Natomiast śmiertelność w tym okresie wzrosła o 4,4%. W okresie styczeń-marzec 2024 roku w Rosji urodziło się 300 000 osób, to jest o 10 000 dzieci mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Dla porównania w pierwszym kwartale 2023 roku zanotowano również spadek o 2,9%, a w 2022 o 4,9%, czyli spada rok do roku. I teraz Paweł, jeżeli już możesz mówić, to włącz sobie mikrofon. Tak, słuchajcie, jak jesteśmy przy różnego rodzaju rekordach, no to mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, która dosyć mocno poszła w dół, a śmiertelność w górę. Mamy dane Rostatu za pierwszy kwartał 2024 roku. No i tutaj szczególnie dane za marzec porażają. Rostat podał, że w pierwszym kwartale 2024 roku liczba urodzeń w Rosji spadła o 3,5%, natomiast śmiertelność w tym okresie wzrosła o 4,5%. W okresie styczeń-marzec w Rosji urodziło się 300 000 osób, to jest 10 000, prawie 11 000 dzieci. To już mówiłem, Paweł, mniej? Od następnego w ciągu 3 miesięcy. Dobrze. W ciągu 3 miesięcy spadek wyniósł 3,5%, co jest bardzo zbliżone do dynamiki spadku bezwzględnej liczby kobiet w wieku rozrodczym i tworzy ponury obraz. Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku całkowity współczynnik dzietności w Rosji spadł, słuchajcie, do 1,41, aktualizując wieloletnie minimum. No i wszystko wskazuje, że w tym roku Rosja pobije ten rekord, choć w dekrecie Putina stoi inaczej. Kilka punktów dotyczyło tego. Słucham? Kilka punktów dotyczyło tego, jak to zrobić, żeby nie było tak. No tak. Nie lepiej się ma sprawa, jeżeli chodzi o wskaźnik zgonów, znaczy on się ma lepiej, może tak, tylko w górę. Umieralność na początku roku również wykazywała wielokierunkową dynamikę, tak czytamy w raporcie Rostatu. Na koniec pierwszego kwartału liczba zgonów wyniosła 4,5%, to jest 480 000 osób. W efekcie ubytek naturalny, różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami wyniosła prawie 200 000 osób i jest to wzrost, słuchajcie, prawie 21% rok do roku. Ale tutaj należy być ostrożnym, ponieważ liczby mogą być większe i nie uwzględniać w pełni danych ze specjalnej 3-dniowej operacji, bo te wszak są tajne. Jeżeli by tak sobie Rostat mógł podawać, no to wtedy każdy mógłby wyliczyć, ile na wojnie ginie średnio. To nie można, tak? Czyli to są tylko dane pozawojenne. Tutaj prawdopodobnie te dane nie uwzględniają tych ofiar wojennych w pełni albo tylko jakąś tam malutką część. A przypomnijmy również, że prezydent Władimir Putin dekretem z 7 maja 2024 roku nakazał Rosjanom zwiększenie współczynnika dzietności ogółem do 1,6 do 2030 i 1,8 do 2036. Zalecił też zwiększenie średniej długości życia do 78 lat w 2030 i 81 lat w 2036. No i teraz wszyscy pewnie się zastanawiacie, czy rząd wprowadzi komisarzy tutaj w tej dziedzinie. Wkrótce się przekonamy, a my sobie na ten temat podyskutujemy via ruski.
Tak, a teraz przechodzimy do okładki, która była okładką, a już nie jest okładką, gdyż w trakcie odcinka zmieniliśmy na rafinerię, może nawet nie zauważyliście. NATO zapowiada neutralizację obwodu królewieckiego w przypadku konfliktu z Rosją. W przypadku konfliktu zbrojnego między Rosją a NATO, wojska NATO będą zmuszone neutralizować obwód królewiecki, powiedział były dowódca NATO w Europie James Stavridis. W przypadku wojny królewiec będzie musiał zostać zneutralizowany, aby uniemożliwić rosyjskim siłom lądowym działającym przez moskiewskie państwo wasalne w Białorusi przejęcie kontroli nad krytycznym korytarzem suwalskim biegnącym wzdłuż granicy między Litwą a Polską. Według niego po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie NATO mogło wykorzystać Morze Bałtyckie do wywarcia presji na Kaliningrad, który stanowi klin geograficzny pomiędzy pozostałymi członkami Sojuszu. Dodał, że większość floty bałtyckiej stacjonuje w obwodzie kaliningradzkim, a w samym mieście stacjonują znaczące siły powietrzne i rakietowe. Członkowie Sojuszu powinni uważać za groźbę rosyjskiej inwazji na kraje bałtyckie. To zagrożenie, które niektórym może wydawać się przesadzone. Jakie są szanse? 3 lata temu natomiast nikt nie spodziewał się, że zaatakuje Ukrainę. Wcześniej podobne oświadczenie złożył ambasador Litwy w Szwecji. Po włączeniu Szwecji do Sojuszu Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym morzem NATO. Jeśli odważy się Rosja rzucić wyzwanie NATO, Kaliningrad w pierwszej kolejności zostanie zneutralizowany. W przypadku Szwecji to NATO przeprowadziło kilka ćwiczeń przygotowujących do wojny na Morzu Bałtyckim. 27 lutego załogi rosyjskich okrętów wyposażone w rakiety przeciwokrętowe Kalibr i Moskwi ćwiczyły podczas ćwiczeń niszczenie pozorowanych celów wroga, a miesiąc później załogi 2 rosyjskich okrętów podwodnych ćwiczyły podczas ćwiczeń podwodny pojedynek. Natomiast sam Putin powiedział, że Moskwa nie ma powodu, żadnego interesu, ani interesu geopolitycznego, ani gospodarczego, ani politycznego, ani wojskowego, by walczyć z krajami NATO. Nie chcemy psuć z nimi relacji, jesteśmy zainteresowani rozwojem. Z kim mamy problem? Nie z nimi, to oni sztucznie stwarzają nam problemy, bo nie chcą mieć takiego konkurenta w Rosji. To wszystko. Tak podsumował Putin. Natomiast no jak to, Paweł, podsumujesz? Bo wydaje się, że no jest to na takiej zasadzie, że królewiecki obwód będzie z wszystkich stron otoczony. I tam NATO uzna to za priorytet, żeby go zneutralizować. No, A nas zmienia tak się tutaj, straszą. tak, zmienia się podejście Europy do Rosji. Dużo będzie zależało od tego, jak ten konflikt na Ukrainie się zakończy. Tu widzimy, że kraje sąsiadujące z Rosją się zbroją. Problem tak naprawdę, który został stworzony przez Stalina, tworząc ten obwód, no staje się coraz większym problemem, no bo to jest taka wyspa, można powiedzieć już, no bo teraz od morza też coraz mocniej zamknięta, dosyć wrogiego państwa, otoczonego przez nieprzyjazne państwa. Tutaj w momencie, kiedy byłby pokój i byłaby demokracja w Rosji, co jest moim zdaniem na najbliższe dekady mało realnym scenariuszem, no byłby pewnie rozwój tego regionu, natomiast w tym momencie no będzie coraz gorzej, tam będzie coraz gorzej się ludziom żyło, coraz wyższa będzie inflacja, no i gospodarczo coraz będzie bardziej cierpiał ten obwód. Tak. Wszystko na to wskazuje. Tak, ale to też, wiesz co, pokazuje to, jak się zmienia narracja i tutaj Zgredek dobrze powiedział, kiedyś to był nasz problem, ale teraz zaczyna to być ich problem. Jak widzimy... No wiesz, to jeszcze jest sztuczny twór, tu też jest problemem, tak, bez historii takiej, bez
Nie, chodziło mi bardziej o militarnie, bo już wiemy, że te słynne bańki antydostępowe to raczej są bańki mydlane. Otoczony jest już teraz ze wszystkich stron. Wszyscy wiedzą, że w razie czego Rosjanie tam mają te siły, dokładnie są zlokalizowane. Wiemy, że przy dużej ofensywie Rosjanie muszą poprzesuwać swoje siły i to trwa miesiące, więc myślę, że NATO ma dostatecznie dużo czasu, aby w razie czego się przygotować i w wypadku ewentualnego ataku, chociaż ja cały czas uważam, że on jest mało realny na jakiekolwiek z państw NATO, no to ten królewiecki będzie bardzo szybko neutralizowany. I tu to, co nam mówiono, nie wiem, w 2022, 2023 to już jest mocno nieaktualne. Tak. A my przejdziemy, słuchajcie, do ostatniej informacji, oczywiście ekonomiczna, ponieważ mamy dane z Chin. My o tym będziemy mówić więcej w niedzielę w chińskim CEP-ie na temat danych, a dzisiaj powiemy sobie jedynie na temat tej wymiany z Rosją. Okazuje się, że chiński eksport do Rosji spada drugi miesiąc rzędu, natomiast jeżeli chodzi o eksport, on rośnie głównie ze względu na wzrost cen ropy naftowej w stosunku do niskiej bazy kwartału z 2023 roku. Jeżeli chodzi o eksport Chin do Rosji, spada drugi miesiąc rzędu, tym razem o 13%, w zeszłym miesiącu było 14%, a więc w sumie można powiedzieć, że mamy tutaj stabilny trend spadkowy. Jeżeli chodzi o wartości, no to udało się osiągnąć 8,3 miliarda dolarów. No i może się okazać, że w tym roku nie uda się osiągnąć tych, jeżeli chodzi o wymianę handlową, no może się okazać, że tych 200 miliardów to może nie być, miało być 250, 260, a tu się okazuje, że to się kurczy i o tym też sobie w weekend porozmawiamy troszeczkę szerzej. Natomiast jeżeli chodzi o import Rosji w kwietniu, no to tutaj akurat mamy dobre dane, no bo mamy te 18% wzrostu i 11,5 miliarda dolarów, głównie za sprawą ropy naftowej i wyższych cen. W kwietniu tego roku całkowity eksport towarów z Chin powrócił do wzrostu i o tym będziemy mówić jutro. Mamy wzrost 1,5% w porównaniu z tym samym miesiącem 2023 roku po marcowym spadku o 7,5%. Przypomnijmy, że w marcu łączny eksport towarów z Chin do Rosji spadł po raz pierwszy od połowy 2022 roku, bo wcześniej po prostu tylko mieliśmy wzrosty. Natomiast tutaj wiele mediów zachodnich powiązuje słusznie obecny stan rzeczy z groźbami sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych, no i ze zmianą, można powiedzieć, polityki chińskich banków. Tutaj mamy cały czas coraz większe problemy, jeżeli chodzi o rozliczanie transakcji pomiędzy właśnie rosyjskimi importerami a firmami chińskimi. No i widzimy, że to w kwietniu się nie zmieniło. Chiny po raz pierwszy od grudnia 2022 roku w marcu ograniczyły bezpośrednie dostawy przez to maszyn, mechanizmów, urządzeń, w tym sprzętu elektrycznego do Rosji. Chiński eksport takich towarów do Rosji spadł w marcu o 15%, jeszcze nie mamy tutaj rozbicia za kwiecień, no ale możemy się spodziewać podobnych danych i to były najgorsze dane, jeżeli chodzi o ten import urządzeń, no i tej zaawansowanych technologii do Rosji, jeżeli chodzi o marzec, najgorszy od początku konfliktu, można powiedzieć. Wydaje się, że w kwietniu będziemy mieli podobnie złe dane. Co pozytywnego można tutaj odnieść? No na pewno rosyjscy tutaj przedstawiciele będą się chwalić, ponieważ zmienia się w tym momencie ta nadwyżka, no i zwiększa się nadwyżka eksportowa, bo coraz mniej towarów się importuje z Chin, to nie znaczy, że z innych kierunków się więcej importuje, po prostu mniej się importuje do Rosji. Te towary też są coraz droższe.
przez co ta nadwyżka się powiększy, no i oczywiście produkt krajowy brutto się poprawi. Same wspaniałe rzeczy. Słuchajcie, to na dziś była ostatnia wiadomość. Teraz pora na hasło. Ja gorąco zapraszam na popołudnie, jutro Global i trzymajcie sobie dużo czasu na weekend, bo robimy wieczór z Kremlinką i w sobotę i w niedzielę, czyli będą po 2 programy. A teraz podaję drugi człon hasła. Idzie szukać Wacka. No nie ma. Ale co, straciłeś go? Nie. Myślałem, że on się maluje. Poszedł i nie wiem, nie słychać go. Nie wiem, co tam się dzieje. Dobrze, Mateusz jest bez Wacka, słuchajcie, zobaczymy, czy jutro uda mu się go odzyskać. My kończymy, zapraszamy na 17, zapraszamy na weekendowe materiały, będzie się działo. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.